Jestem, drodzy Państwo, niemal w połowie Półwyspu Skandynawskiego, po jego wschodniej stronie, bo po zachodniej jest Morze Północne i Norwegia, a po wschodniej Morze Bałtyckie i Szwecja. I właśnie tutaj jestem. Region nazywa się Högakusten, czyli mówiąc po angielsku High Coast, czyli wysokie wybrzeże. Będę mówił o tutejszych atrakcjach i tak się składa, że pierwsza z nich ma w sobie nazwę High Coast, a w dodatku jeszcze magiczne słówko High Coast Distillery. Drodzy Państwo, to wytwórnia whisky, słynna szeroko również poza Szwecją. Czego w tych okolicach jest pod dostatkiem? No jest pod dostatkiem krystalicznie czystej wody. A taka woda to połowa sukcesu przy produkcji whisky. Trzeba jeszcze oczywiście mieć zboże. Tutaj zboża nie ma dużo, ale jest na południu Szwecji, więc stamtąd importuje się jęczmień i w tych kolumnach destylacyjnych destyluje czysty alkohol. Zobaczcie, on właśnie tutaj wypływa. Ale żeby ten alkohol uzyskać, trzeba mieć słód. Słód jęczmienny. Słód to również cukier. Tutaj właśnie mamy zacier. Bez cukru proces destylacji nie może się udać. No ale to jest dopiero początek drogi, no bo to jeszcze nie jest whisky. Tutejsza whisky składa się tylko z 3 składników. Woda, jęczmień i drożdże. Nic więcej. Tutaj mamy właśnie ten słód jęczmienny, który w tamtej sali będzie przedestylowany. Żadnego karmelu, żadnego poprawiania koloru. Woda, jęczmień i drożdże. Sesa. Dojrzewalnia, a w niej przeszło 1 700 000 litrów whisky. Czyli gdyby liczyć to na butelki 0,7, to mamy tutaj ponad 2 miliony butelek. No ale na razie jeszcze w beczkach. Beczki dębowe. Często pierwszy ich kontakt jest właśnie z miejscową whisky, ale są również beczki po bourbonie, są również beczki po sherry. Minimum 3 lata w beczce, ale często znacznie więcej. Mówiłem przedtem o karmelu. Tak, tania whisky ma podpędzany kolor dodatkiem karmelu, ale ów kolor można również uzyskać, jeśli robi się whisky tak, jak Pan Bóg przykazał, czyli po prostu trzyma wystarczająco długo w beczce. Od tej dębiny trunek dostaje nie tylko aromatu, ale również barwy. W tym sektorze beczki prywatne. Można sobie zamówić taką beczkę i tutaj ją trzymać. Ona tutaj leżakuje, kiedy dojrzeje, można ją odebrać. No, wiecie, czuję się tutaj jak misiu, którego właśnie zaproszono do pasieki. Najprzyjemniejsza część zwiedzania, degustacja. Beczka napełniona w roku 2012, amerykański dąb, whisky podwędzana. To jest bar, tutaj można wszystkiego spróbować, ale nie można tutaj kupić whisky na wynos, ponieważ w Szwecji państwo ma monopol na sprzedaż alkoholu sklepowego. System Bolaget. W tymże systemie Bolaget mamy na półkach różne miejscowe podstawowe trunki, natomiast specjalne edycje, rzeczy rzadkie są napełniane tutaj. Tutaj się nakleja etykietę na butelkę i ona musi być wysłana do wskazanego systemu Bolaget, gdzie się ją odbierze. Bez państwowego monopolu nie ma w Szwecji sprzedaży alkoholu na wynos. Nie licząc takich miejsc jak to, czyli barów. Ale wróćmy do rzeczy najważniejszej. Spójrzcie, jaki głęboki kolor. Bez karmelu, to już mówiłem. Nos
cudowny, dymny. Jest lekka słoność w smaku. Doskonała whisky. 50 V. Cudo. Moi drodzy i szanowni, syćcie oczy tym arcypięknym, północnym, niemal polarnym widokiem, a ja proponuję wam małe repetytorium historyczne. Otóż w XIX wieku Finlandia była pod panowaniem rosyjskim. Finowie to naród chłopski, więc arystokracja tam była szwedzka. Wśród tejże arystokracji była rodzina Lindströmów i jej przedstawiciel, niejaki Henryk, w latach 30. XIX wieku przyszedł na świat w Petersburgu. Potem zrobił karierę w szwedzkiej armii i przebywając w Kalmarze zaczął domagać się, zwłaszcza wśród personelu hotelu WIT, domagać się przygotowywania dania, które w tymże Petersburgu podpatrzył. Tak powstało coś, co nazywa się do dzisiaj beef à la Lindström i jest jedną z emblematycznych szwedzkich potraw. I właśnie tutaj, w takim miejscu, to coś zamierzam dla Państwa na sam początek dnia przygotować. Zamiana rękawiczek muszę, co wymaga ode mnie wielkiego poświęcenia, wdziać teraz rękawiczki gumowe i trochę podkasać rękawy, gdyż jednym z bardzo ważnych składników tego dania są marynowane buraczki. A marynowane buraczki potwornie barwią. Już spieszę wam je pokazać. Marynowane w całości. I zarówno te buraczki, jak też ich sok będzie bardzo ważną przyprawą potrawy. Więc tak, beef, czyli wołowina, wołowina mielona, tutaj w tej misce. I teraz do tego dodać trzeba w kolejności dowolnej następujące rzeczy. Wspomniane już buraczki, posiekane, widzicie, po to właśnie jest rękawiczka. Kapary, również przesiekane, posiekaną cebulę oraz na razie, bo to jeszcze nie wszystko, trzeba to tymże sokiem spod buraków wzbogacić. Będę robił wszystko, żeby się nie oblać. Zobaczcie. O, tak właśnie. Ten słodko-kwaśny płyn jest bardzo ważną przyprawą. Rzecz trzeba oczywiście posolić i trzeba ją popieprzyć. Szwedzi wykazują niezwykłą skłonność do doprawiania potraw białym pieprzem. Biały pieprz jest tutaj w zasadzie podstawową odmianą pieprzu, ale że u nas niektórzy, a nawet jakże liczni, twierdzą, że biały pieprz ma taki posmak lekarski, apteczny, więc ja użyję po prostu mieszanki kolorowych pieprzy. Jest tu również biały, jest też czerwony, czarny i zielony. To niczego daniu nie ujmie, a doda mu dodatkowych smakowych nutek. No i co jeszcze? No i jeszcze spoiwo, cement. Czapka mi się niebezpiecznie do góry podsuwa, co sprawia, że uszy wychodzą mi na wierzch. I być może będę się ich musiał pozbyć, ale nie będę miał w następnym ujęciu być może uszu oraz skóry dłoni, bo jest przerażająco zimno. Ale czegoż ja dla was nie jestem w stanie zrobić. Więc spoiwo, cement, to są jajka, ale nie jajka całe, wyłącznie żółtka. Białka za chwilę tutaj zamarzną, no w locie jeszcze nie zamarzają, więc nie jest tak źle. Jeszcze jedno żółtko i trzeba w to wsadzić łapę i całość ładnie wyrobić.
Mam tutaj buraczki jako element blokujący. Wicher wieje od tamtej strony i może zamknąć klapkę. To wyrobiłem bardzo porządnie. Chodzi o to, żeby wszystko dokładnie wymieszać, żeby całość napowietrzyć i teraz, póki mam jeszcze te rękawiczki, trzeba uformować z tego coś w rodzaju hamburgerów. Właśnie, to są proto-hamburgery. Przepis z XIX wieku. Nadal funkcjonuje w tutejszym obrocie kulinarnym. Każdy wie w Szwecji, co to jest beef à la Lindström. No dobra, czeka nas długi i ciężki dzień, więc dwa takie solidne uformuję. Na patelni już z trudem, ale jednak rozgrzewa się masło. I teraz, kiedy wszystko ma już właściwą postać, muszę to zrobić, gdyż inaczej zwariuję. Muszę mianowicie zdjąć te rękawiczki. Zobaczcie, jakie czerwone łapy. Nie od buraczków, tylko od zimna. Prawie czyste. I muszę nałożyć rękawice normalne. Jezusie, jak zimno. I teraz, jak to zaraz nabierze właściwej temperatury, a nabiera, zaczniemy smażenie. Smażymy oczywiście z obu stron. Stopień wysmażenia zależy od naszego uznania. No to i tak będzie różowe w środku z powodu obecności buraków i buraczanego soku. Ale ja lubię, jak to jest niespecjalnie mocno wysmażone. Usmażone. Oczywiście trochę soku na patelni zostało, no bo temperatura nie jest taka, jak być powinna, nieco za niska. Gdyby to był bardzo mocny ogień, to mięso by się zamknęło. Ale to i tak jest bardzo soczyste i będzie ok. No to już można odłożyć. A to zobaczcie. Zobaczcie w słońcu. No i to jeszcze nie wszystko, no bo to trzeba jeść z dodatkami. Jakie mamy dodatki? No mamy rzeczone buraczki. U nas również takie można dostać. Całe, marynowane, piękne buraczki. I coś, co u nas, zaraz to pokażę, no jednak, i ubrudziłem sobie łapy. Ale już są czyste. Coś, co u nas nazywa się sałatką szwedzką, czyli te słodko-kwaśne, piklowane ogórki. I to jest tutto completo. Oczywiście nieodzowny, razowy szwedzki chleb. Zobaczcie, tak to wygląda w komplecie. Beef à la Lindström, czyli proto-hamburger z Petersburga, ale szwedzki. Jaki? Zresztą, czy tutaj cokolwiek może nie smakować? No chyba, jeśli całkowicie zamarznie. A to jeszcze szczęśliwie zamarznięte nie jest. Jak zapewne wiecie, w Szwecji państwo ma monopol na sklepową sprzedaż alkoholu, ale nie ma monopolu na jego produkcję. Każdy może tutaj otworzyć firmę i produkować alkohol jaki chce, oczywiście płacąc stosowne podatki. I ostatnimi laty Szwedzi w tej materii odnoszą naprawdę ogromne sukcesy. Tylko w tym regionie mamy światowej sławy whisky, którą już wcześniej pokazywałem, no i mamy również gin. Gin, o którym mówił będę właśnie teraz. Miejsce nazywa się Herne Gin i jeśli jeszcze tej nazwy nie znacie, to ją zapamiętajcie, ponieważ w świecie ginu jest słynna. Skoro mamy gin, to mamy i tonik, ale najpierw ginem się zajmijmy. To wygląda jak apteka, bo to są różne próbki, eksperymenty smakowe, ale przechodzimy do materii zasadniczej.
Żeby uzyskać gin, trzeba najpierw mieć alkohol i ten alkohol jest produkowany w owych destylacyjnych kolumnach. W tym wypadku czysty, pszeniczny. No ale to jeszcze nie jest gin. Gin wymaga wielu przypraw. Większość z nich mam przed sobą. Najważniejsza, no bo każdy gin ją ma, to jałowiec. To są właśnie te kuleczki. Zresztą prawdopodobnie holenderska jałowcówka to jest właśnie ginu protoplasta. No ale mamy jałowiec. Cała reszta zależy od pomysłu na rodzaj ginu. To są składniki używane do zrobienia tych właśnie ginów. Stąd druga arcyważna rzecz. Nasiona kolendry. I te dwie przyprawy są macerowane. Reszta, zaraz o nich opowiem, jest poddawana procesowi redestylacji. Co to jest? To pachnie trochę jak siano, ale to zioło po polsku nazywa się wiązówka błotna. I ona w procesie redestylacji daje całości takiego bardzo słonecznego i lekko cytrusowego posmaczku. To pachnące niemal identycznie jak cynamon to kasja. To jest czarny pieprz, bardzo proszę, no i wanilia bourbon z Madagaskaru. To jeszcze nie wszystko, bo jeszcze dwie rzeczy. Jedna z nich to z pewnością jest miejscowa inwencja. Lingonberries, czyli te północne brusznice, które wszędzie w tych lasach rosną. No i co jeszcze? No i jeszcze skórka z cytryny. Zobaczcie, jaka to skomplikowana rzecz. Jak się ten gin pije? No, można go pić w postaci czystej, ale rzecz jasna, jak każdy gin, najlepiej pić go z tonikiem. Zresztą każdy porządny producent ginu rekomenduje jakiegoś producenta toniku. W tym wypadku mamy to miejscowy szwedzki tonik. No bo tonik też się od siebie w smaku różni, więc określony gin z określonym tonikiem smakuje lepiej albo też smakuje gorzej. No to jest surowiec ten już w szklance, którego tutaj o tej porze roku nie brakuje. To jest po prostu lód. No i zobaczcie. I mam teraz szklankę czegoś, co nazywa się po prostu gin and tonic. Ale wierzcie mi, gin and tonic ginowi and tonicowi równy nie jest. To może być napój zwykły, to może być również napój ekscytująco dobry. Kapitalna kompozycja. Naprawdę, jeszcze raz polecam waszej uwadze tę nazwę ginopijcy. Herne Gin. Zmieniłem czapkę i rękawiczki, wiem, wyglądam teraz trochę jak feldmarszałek von Paulus pod Stalingradem, ale kolejna atrakcja wymagała będzie wyjątkowo ciepłej odzieży. To miejsce nazywa się Bakszen. A co tutaj jest? Zaraz zobaczymy. Pewnie się już domyślacie, o co chodzi. Nasza gospodyni, pani Karolina, what kind of the winter attractions have you got here? The dogs, of course. Yes, we have a lot of dog sledding during winter. Yeah. We make shorter trips, longer trips. And also during summer we go with dogs, dog hiking. Yes. But that not only. So, but the winter is so beautiful in Sweden. No, of course it is. You see, it's great weather We today. can see. So the dogs
trips is not only winter time, also in the summer you've got that kind of activities. Yeah, because it's a drinking dogs. Yeah. So they're drinking you with a belt. So you make walks, special trips. We have the treasure hunting with dogs in the summer also. So we have dogs activities the whole year. Yeah. Only not real running during summer. That's not good for Siberian Huskies. They can be overheated, so therefore. This is the harness, what should go on. Yes. Do you like to help? Yes, if you tell me what I have. Yeah. So here, it's sitting so on the dog. Here is the head, Yeah. and here are the legs. Yes. So you place it so. I place the dog. I take the dog with the necklace. Okay. Place it between my legs. Okay. Again, and then I put it so over the head. Okay. And then the legs out. Okay. And then it's ready. Okay. Do you like to help? Yes, please. Yeah? Idziemy po Aladyna. Yeah? You go in. I push you Aladdin, in. No, Aladdin. Stand up. Stand up. Aladdin, 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 Stand up. Aladdin. Like this? Do you want to come in? Yeah. Place in between your legs. Yeah. Do your legs, yeah? No, first the big one. Yeah. First so. Yeah. And then the small one. Come on, here so. Come. This over this nose, so. It's not very easy. Robert, place in between your legs. Place your legs over it. You go. If you're standing here, Robert. Okay. Place him between your legs. Yeah? Yep, between your legs. You place your legs here. So, yeah. So clem, yeah? Then you have hold him. And then it's easier to take this one here. So, yeah. We turn it so. And then we take here one leg out. Here the leg through. It's not very easy. No, this leg. Take This one leg. Yeah? Come here, my darling. Yeah, exact. And the other side. That's right. Aladdin, be nice. Nice dog, nice dog, nice dog. And then we take the fur out. So, then he's ready. Okay. So then we place him on your hook. Aha. Jestem już spięty z Aladynem. W zasadzie, gdybym miał małe nartki, to mógłbym je chłop pociągnąć, ale tych psów ma być więcej. Nieźle ciągnie chłopina. Tak, jeden by mi wystarczył. No one też chcą. Robert, you have to make your belt a little bit stronger. Yeah. It goes down. Procedura jest taka, mam być przypięty koniecznie, bo jak spadnę, to sanie odjadą. Tutaj jest hamulec, z tym się również steruje prędkość. No i tyle, mam się trzymać i jechać. So, off we go? Yeah, you can go. Yes. Then we go there. Okay. Hans is there with the first leader. Okay. Yeah. Leader of the gang. He has to keep calm because he really want to go now. Okie doke, Yeah. Then we okie doke. go. Yes, Ready we to go. Jezu, jak one szybko zadyniają! Trzymam nogę na hamulcu cały czas, teraz puszczam. Zobaczcie, co się dzieje. Ale to właśnie jest wolność. To jest przestrzeń. To jest północ. Przerwa na popas. Jesteśmy na zamarzniętym jeziorze. Tafla lodu niezwykle gruba i miejscowy obowiązkowy zestaw. Mianowicie kawa, która nad żywym ogniem się gotuje. No i coś, co w tej kawie się moczy. Odstawiam kawę na razie, żeby wam lepiej to pokazać. To jest solone i suszone mięso z renifera. I samowie robią to w ten sposób. Po prostu odkrawują kawałeczek tego mięsa i wrzucają do kawy. Tak. I przez to kawa, która nigdy w tym wypadku nie jest słodzona,
nabiera słonego smaku. Ale można to również nie wrzucać do końca, tylko tak moczyć. I tak się to je. Pyszne, soczyste. I pamiętajcie, zwłaszcza dzieci, jak haski są w pobliżu, nigdy nie jedzcie żółtego śniegu. Mówiłem, że jestem na środku zamarzniętego jeziora. No ale ponieważ świat jest pełen niedowiarków, więc teraz wam to udowodnię. Przy pomocy tej właśnie maszyny. Do czego służy ta maszyna? No, przyjrzyjcie się uważnie. Służy ona do robienia dziur w lodzie. Wiertło zniknęło. Znaczy to, że się przewierciłem. Tylko teraz muszę to wydobyć. Jest. Widzicie, jaka piękna dziurka? Lód ma minimum pół metra. Więc jesteśmy całkowicie bezpieczni. Mógłbym tu tańczyć lambadę nawet. Mógłby tu Ziu przyjechać i by się lód nie załamał. Oczywiście tych dziur nie robi się tylko po to, by sprawdzić grubość lodu. Przede wszystkim robi się je po to, żeby łowić ryby. I tutaj została założona wczoraj pułapka. There is a fish in there? It should be a fish there. Okay, Take the line. okay. Widzicie Państwo, jest żyłka. That's better. Aha. Yes. Ha, 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 ha. No i co? I co my z tą rybą zrobimy? Zjemy ją pewnie. Beautiful fish. Pike perch. It's a pike, Jaki szczupaczek piękny. but it's very small. Jest za mały, nie zjemy go. Wróć do mamusi. Voilà. Bye bye. Bye bye. No i to jest właściwe zwieńczenie takiej polarnej niemal wycieczki. Ciepła izba, to po pierwsze. Izba nieogrzewana, ale ciepło idzie od węgli. A nad tymi węglami mamy jedzenie. What we have here? Here we have our own grown potatoes. Yeah. So it's a special taste here up in the north. Yeah, and totally without chemicals, of course. here. The small one, mandel potatoes? No, that's No, no, short. no. That's another kind, really a winter potato to storage the whole winter. And they are a little bit more sweeter here in the north because of the climate. Great. So really great. And that one? That is a salmon, wild salmon, catched here in the river. The Hasse, my husband, has done it. And that is really beautiful. So spiced by the cook. So I hope you like it. For sure, Yeah. for sure. And we have a little bit green salad. Normally we grow it in the summer, but it's a little bit difficult in the snow. So that I bought in the supermarket. That's all right. Yeah? Drodzy Państwo, to był naprawdę fantastyczny dzień, który w dodatku jeszcze się nie kończy. I to jest miejsce, które koniecznie trzeba tutaj odwiedzić. Tym razem to nie zamarznięte jezioro, a zamarznięty Bałtyk. A teraz jestem w mieście. Miasto nazywa się Andszalsvik, a miejsce, do którego zmierzam, nazywa się The Chef. To naprawdę zdumiewające, jak ogromne postępy ostatnimi laty zrobiła szwedzka i w ogóle skandynawska gastronomia. Przyrodzona tutejszym ludziom prostota, niechęć do komplikowania spraw oraz wybór raczej stylów romańskiego niż baroku albo rokoka. To wszystko sprawiło, że coś, co kiedyś było słabością, teraz jest siłą. No bo tylko kilka dobrych produktów i one wyniesione w
kosmos. Obserwowanie świata również to otwarcie się na świat, najlepsze wzory i korzystanie z tego, co dana ziemia rodzi. No zobaczcie, to jest talerz przystawek. Wygląda jak włoskie wędliny, ale to wszystko jest robione na miejscu. To jest również miejscowy ser, konfitura z lokalnych gruszek. To są też przystawki, no, chipsy z selera, chipsy z ziemniaków, jagody miejscowe, lingonberries, tak się one nazywają. No i mięso. Z czego mięso? Mięso z łosia, czyli tutejsza dziczyzna. Do tego pire z ziemniaków migdałowych, mandel potatoes. I oczywiście lingonberries. I cebula karmelizowana w occie balsamicznym. To nie atakuje nas kaskadą różnych smaków. To do nas nie krzyczy, to do nas szepcze, ale ten szept jest przepiękny. To jest po prostu świetne jedzenie.